wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale Travelers.pl. Jesteśmy na Santorini, dzisiaj wypożyczyliśmy auto, dopiero co odebraliśmy, dlatego jesteśmy też na parkingu ogólnie. No i co, śmigamy dzisiaj trochę pozwiedzać wyspę. Miłego oglądania. Dobra, wypożyczamy autko, robimy mały filmik. Zobaczymy jakieś ryski i tak dalej, czy są. W razie W trzeba zawsze obejrzeć, wiecie jak to jest z nimi. Nigdy nie wiadomo, o co cię posądzą. Tu jest ryska jakaś, widzę. W miarę okej, nie jest aż tak porysowany. Za tą małą Toyotkę Aygo chciała nas skasować 60 euro. Ogólnie za 2 dni, czyli 30 euro za dzień, ale wczoraj się ugadaliśmy, że po 25 będzie. Także no 50 euro nam wyszło. Paliwa raczej dużo nie wyjeździmy, bo to nie jest jakoś duża wyspa. Także myślę, że spoko w miarę koszt. Pewnie dałoby się to też taniej zrobić, ale mało autobusów ogólnie jeździ tutaj po sezonie, dlatego no stąd jest to auto, nie? I dobra, jakieś 15 minut później już jesteśmy w mieście Oja. Ponoć jest to jedno z najładniejszych tutaj miejsc ogólnie na wyspie. No, przekonamy się, nie? Czy wbiłem ogólnie jakiś parking po prostu, żeby był. Także no, na razie tak to wygląda. I idziemy w miasto, nie? Dobra, mamy drugą stronę. Już białe domeczki elegancko się prezentują, tylko jak zwykle wszędzie remonty widzę. Znaczy jak zwykle wszystko opustoszałe. Nic tu prawie nie ma. Słychać tylko jakieś dzieci, co się bawią ogólnie. I garstka turystów jest poza nami. Co, idziemy w tą stronę tam do tego kościoła. Tam ma być kilka atrakcji, jeszcze wiatrak i tak dalej. A tu ładnie nawet wygląda. No szkoda, te remonty ogólnie psują połowę ogólnie wizji całej. Cześć kotek. Kici, 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 kici. Ale fajne widoki tu mają ludzie, co właśnie mieszkają, wynajmują. Jeszcze najlepsze to właśnie, że tu są baseny, różne jakieś jacuzzi od razu przy tym. Co, mamy pierwszy kościół. Też ładny, no ale w tym samym stylu co wszystkie widzę robione. Biało-niebieski. Mieliśmy pierwszy sklep z pamiątkami ogólnie. I magnesy po 4 euro. Jeszcze czego, nie? Tu widzę się aż tak nie trzymają w tym mieście tych białych domków. Już są różne kolory. Chociaż no wiadomo, biel przeważa dalej, ale już tak nie jest rygorystycznie, widzę. Ogólnie widoki ładne mają. Ceny widzę trochę przesadzone, nawet jak w stolicy było chyba taniej póki co. No tu na tą miejscówkę nawet trzeba było poczekać. O dziwo. Ale to norma akurat, Chińczyków tu jest ogólnie pełno. Zauważyłem, Chińczyków i Koreańców jest tutaj naprawdę od groma. Oni są na tyle niedorozwinięci, że szli sobie środkiem ulicy, ja na nich trąbię ogólnie, a oni się nawet nie odwrócili. Dalej trąbię na nich i oni idą dalej środkiem ulicy. I po czym akurat po prostu schodzili z drogi. No to przeszli, zrobili mi przejście, nie? Oj, moje ukochane schody na dół do portu kolejnego, prawie jak w stolicy. Nice, nice, nice. Oni tu mają widok też na tą wyspę. Elegancki. Dochodzimy do wiatraka. Jeżeli to jest w ogóle wiatrak. Nie mamy z bliska, elegancko. Ładny, bardzo, trzeba przyznać. No, często pojawia się ogólnie na magnesach. No, w sumie się nie dziwię, fajny punkt tutaj jest. No, można wychillować się na pewno. Chciałem oczywiście tu zdjęcie jakieś sobie cyknąć czy coś, jakieś się udało, ale oczywiście chłopy wyszli tam w gumaczach i widzę, co chwilę się patrzą, widzą, że robimy zdjęcia, ale jakoś nie mają zamiaru sobie w ogóle stąd pójść, gadają sobie o stripteasie i tak dalej i mają to w dupie ogólnie, nie? Także co, zmywamy się, a tu oczywiście nasz ulubiony naród
który kurwa jak zwykle, jak jest jakaś prywatna posesja, jest w ogóle karteczka, żeby nie wchodzić tam, żeby nie robić tam zdjęć. No wiadomo, nikt sobie nie życzy, żeby ktoś na ich posesję wchodził, że chce cyknąć zdjęcie. To oni oczywiście przez murek sobie przejdą, żeby zrobić to zdjęcie, bo do nich to nie dociera, oni są poza systemem jak zwykle, nie? To jest chyba najgłupszy naród naprawdę, jaki... Wiecie co najlepsze, kiedyś pracowaliśmy w Niemczech w warzywniaku, to ci właśnie ogarnięci przychodzili i robili sobie zdjęcia warzyw po prostu i się cieszyli michę, jak zobaczyli ogórka i tak dalej. I oni sobie z tym zdjęcia robili, mimo że byli na całym placu jakimś fajnym ogólnie, gdzie można pełno innych lepszych zdjęć zrobić. Latarką przerwał. No i oni sobie robią zdjęcia warzyw, a teraz przechodzimy sobie, a oni patrzą, o bankomat, wow, i zaczęli sobie robić zdjęcia przy bankomacie. Nie wiem, nie ogarniam tego ogólnie, ponoć ogólnie Koreańczycy i tak dalej. W ogóle no technologicznie też tam nas jakoś wyprzedają i się z tego co wydaje powinni być w miarę ogarnięci, ale co widzę ich to naprawdę w drugą stronę to działa. Dobra, wchodzimy tu na punkt widokowy jakiś. Też jakieś to są stare ruiny widzę. To jest po drodze na jakiś stary zamek też tutaj, którego pewnie prawie nic nie zostało, przypuszczam, bo tutaj jest ta droga. I tak jak myślałem, za dużo tu na razie nie widać. Tu za to jakiś spad. No, ale przynajmniej tu jest fajny widok na wiatraki. Wszędzie tylko remonty te słychać. Słuchajcie, to są pozostałości już po tym właśnie zamku Oja Castle. No za dużo jak widać nie zostało. Nawet się nie da tam wejść. Próbuję tu przemknąć jakoś. No same ruiny zostały, nie ma się co dziwić, nie? Za to ile kłódek tutaj już zdążyli narąbać. Ja chcę iść tam na dół, ale Sara już wymięka po wczorajszym dniu. I nie wiem, czy mi się samemu tam chce iść. Może. Zobaczymy. Ale czy ona już siedzi, ona już ma dosyć po 15 minutach spaceru. Gdzie fajny ten taras jest, ogólnie mają elegancki tutaj wgląd na tą wyspę. Mogą sobie obserwować. Ciekawe, czy tu sportu może by coś płynęło. Teraz tak myślę, taniej trochę niż 400 euro. Najlepsze jest to, że nawet z tej odległości, tam przy brzegu ogólnie, widać normalnie dno morza, że jest tak czysta woda. O, i płynie prom ogólnie, takim właśnie też przypłynęliśmy. Albo tym samym, albo, no bo dwa rodzaje były, widziałem. Już powoli do nas zmierza. Jezu, ale te dźwięki nie są za fajne. Ale malutki się wydaje w ogóle z daleka. Jak już tak podpłynie bliżej, to na potęgę się zwiększa. I dobra, my trochę sobie pochillowaliśmy tutaj. Słońce trochę zaszło, niestety jest za chmurami. Także wracamy, gdzieś idziemy dalej. Ewakuacja schodami w dół. Te dróżki tutaj ogólnie są jak labirynt. Ciężko jest się połapać naprawdę, żeby tu wyjść stąd. Idzie i nagle się okazuje, że są same prywatne jakieś posesje, hotele. Także nawet teraz nie wiem, czy teraz nie będziemy musieli się wracać stąd gdzieś jakąś inną drogą. A to bardzo możliwe z tego co widzę. Przynajmniej widoki tu są fajne. Ogólnie zazdroszczę ludziom, co mają tu właśnie apartamenty. Co prawda teraz raczej z tego aż tak nie korzystają, bo tu jest zimna woda chyba, ale patrzcie, że tu jest wanienka jacuzzi. No a tutaj taki widok, nie? Elegancko. Dzisiaj idąc tu z dołu, no mówię wam, idzie się łatwo zgubić. Nawet nie wiadomo co jest za zakrętem. Czy będzie tutaj dalej droga? Czy to już koniec? Czy trzeba będzie zawracać? Ale strome dosyć schody tutaj mają, widzę. Ale jest wyjście chyba do góry. Nice. I kolejny kościół, tak dla odmiany. A wyszliśmy już tak na główniejszą tutaj drogę. Już chyba nawet tędy przechodziliśmy, w sumie mi się wydaje. Tak, ale ciężko jest się połapać. No idziemy dalej. No i tu już nie jest tak biało. Już zmienili barwy dalej. Idziemy, sprawdzimy jeszcze tu sklep. Może będą mieli tańsze magnesy niż 4 euro. O, 4,50. Ho. Dobra, jesteśmy jeszcze już lepiej. Z powrotem na parkingu. Doszliśmy. Chcesz zdjęcie z bankomatem? Tak jak mam być szczery, to ogólnie stolica tak poza sezonem przynajmniej lepiej jakoś wypada na pewno niż to miasto. Tak średnio to wyszło. No, a to w ogóle martwe. W ogóle jakoś tak niespecjalnie ceny są wyższe, widoki też jakieś tak naprawdę no, podobne do tego co jest w stolicy, a nawet tam jest więcej tego, także średnio.
średnio. A i ogólnie a propos wody tutaj w toaletach, to uważajcie, bo często się ręce kleją po prostu, jak się myje nawet samą wodą. Nie wiem co oni mają w tej wodzie ogólnie, ale już któryś raz myję ręce i ja i Sara i po prostu ręce ci się kleją, takie dziwne dla mnie to jest, nie wiem czy tam coś dodają, czy o co w tym chodzi, ale Dzisiaj przetransportowaliśmy się na rzekomą plażę, kawałek dalej i tu mamy takie wejście ogólnie. Nice. Ogólnie ta plaża super się prezentuje na pierwszy rzut oka, trzeba przyznać. No i idziemy. Jakoś przeszliśmy. Tutaj mamy czarną plażę. Już widzę. No, całkiem ładna jest ogólnie. Ale będę wszystko uwalone, ja już czuję od tego czarnego piasku. Już mieliśmy w sumie ogólnie czarne plaże i tak szczerze mówiąc to nie jest nic specjalnego. Nie są one jakoś super fajne, wiadomo, raz sobie zobaczyć jak to wygląda, jak to ogólnie się odczuwa ten czarny piasek i tak dalej, spoko, ale ogólnie no nie, to nie są fajne plaże. I co, nie wiem czy to ogólnie poza sezonem tak to wygląda, czy raczej to już jest takie opuszczone, raczej tam jeszcze okna aż wybite są z tego co widzę. Także to nie wiem czy to w sezonie w ogóle będzie aktywne. Co mnie tu pokusiło, żeby przyjść. Ogólnie na zdjęciach była chyba tamta skała w tle co jest. Tak mi się wydaje przynajmniej. Słabo wypada ta plaża, szczerze mówiąc. Przynajmniej na moje, no ale można się nacieszyć przynajmniej szumem morza, nie? Dobra i tyle. Mało tutaj takich plaż w sumie jest. Przynajmniej z tej strony, no. Także jutro pewnie na jakieś inne pojedziemy jeszcze. Ale póki co cieszymy się tym co mamy, nie? Nic, śmigamy dalej stąd. No dobra, jesteśmy już u siebie na pokoiku i tyle. Później pewnie jeszcze sobie pójdę na miasto, znając życie Sara już nie będzie chciała, bo głównie dlatego, że ona jest zmęczona, w sumie wróciliśmy, no ale tak naprawdę z atrakcji powiedzmy, no dużo nam tu nie zostało. Zostało nam jeszcze jutro cały dzień, tak naprawdę wszystko jutro wręcz obskoczymy, bo poza sezonem reszta jest pozamykana, nigdzie nie popłyniemy ani nic takiego. Czyli no tak naprawdę nudno tu jest dosyć, szczerze mówiąc, już poprzednie wyspy, szczerze mówiąc, lepsze były, no ale tak naprawdę poza sezonem to chyba wszyscy tu tylko przylatują albo przypływają, żeby zrobić sobie zdjęcie z białymi domkami i tyle. Nie wiem, dla mnie szału jakoś nie ma tak naprawdę. Zobaczymy, może jutro plaże będą jakieś fajniejsze, ale też bym nie liczył, szczerze mówiąc, że będzie jakoś super lepiej. Ogólnie to tu jest muzeum. Przechodziliśmy tutaj chyba z 10 razy obok niego, ale ani razu o nim nie wspomniałem jeszcze. No i co, idę się jeszcze tu dalej przejść. Tutaj też kościół ładnie się prezentuje. Bardziej właśnie jak jest ciemno. Powiem wam szczerze, że tak jak jest słońce w dzień normalnie, to większość tak aż super nie wygląda. Dopiero właśnie przy zachodzie albo jak już jest ciemno po prostu i światło włączają. No tak to już takiego szału nie robi. Teraz nie wiem czy się błyska, czy ludzie po prostu zdjęcia robią. Ogólnie punkt z lunetami, można sobie spojrzeć na wyspę i tak dalej. No i no mówię, te w światłach to o wiele lepiej wygląda wszystko. I dobra, chyba wszystkie już uliczki obszedłem tutaj tak naprawdę. Już po kilka razy nawet niektóre mam zwiedzone, także już zawijam beret do domu. I co, dzisiaj znowu pizzkę ogarnąłem. U nas nie ma niestety w hotelu nic do jedzenia, na śniadań nie dają. Także trzeba sobie radzić z miasta zabierać. A jeżeli ktoś się pyta, dlaczego nie coś greckiego, jakieś sałatki greckie, jakieś pity ich tutaj, nie wiem, musaki czy coś takiego, to powiem wam szczerze, że przejadło nam się już to, już jemy to na okrągło. Już w Atenach tak naprawdę miałem dosyć tych pit. No jeszcze raz na jakiś czas i tak tutaj ogarniamy je, no ale ile można. No, w kółko to samo jest, tym bardziej te pity z reguły mają ogólnie z frytkami, prawie wszystkie naładowane. Także naprawdę ja już mam dosyć frytek, już przez jakiś czas na pewno ich nie będę chciał tykać. Dobra, nie przedłużając też, także co, dzięki za oglądanie. Wpadnijcie na Instagrama standardowo, zostawcie suba, zostawcie lajka, komentarz możecie jakiś zostawić, tak żebym się nie wyrżnął tutaj o jakieś korzenie, jak przed chwilą. Także co, widzimy się niedługo w następnym odcinku, jutro ruszamy dalej samochodem gdzieś na jakiejś plaży. Jeszcze jedno miasto mamy do zobaczenia.
i najwyższy punkt tutaj na Santorini. Także jest jeszcze coś na pewno do oglądania. Dzięki jeszcze raz i trzymajcie się. Yo!